Siema, tu wahacz. Czy warto kupić Mitsubishi Colta z fabryczną instalacją LPG? Na tym filmie postaram się odpowiedzieć na to pytanie, przy okazji przedstawiając ten model, aby móc też powiedzieć, czy warto się nim ogólnie zainteresować. Aktualnie Colt z gazem oznacza też bogatszą wersję wyposażeniową Invite. A Colt generalnie w 2025 roku oznacza model będący konstrukcyjnym bliźniakiem Renault Clio, które pojawiło się na rynku w 2019 roku. Tymczasem prezentowany model Mitsubishi debiutował w roku 2023, zatem łatwo można wyliczyć, który był pierwowzorem i osoby poszukujące, powiedzmy, prawdziwego Mitsubishi muszą brać to pod uwagę. Można taką strategię producenta lubić albo nie, ja nie będę nad tym aspektem dywagował na tym filmie i podejdę do tematu bardziej przyziemnie, to znaczy gdy ktoś wchodzi do salonu, widzi coś, co przypomina Clio, ale nazywa się Colt i czy warto się takim autem zainteresować. Wygląd nadwozia to obszar, gdzie Mitsubishi się odróżnia, bo samochód otrzymał inny wzór atrapy chłodnicy, który jest trochę wyrazistszy jak dla mnie niż ten w Renault. Mamy też lekko wygładzony przedni zderzak, ale to akurat kosmetyka. Reszta nadwozia pozostała po staremu. Ogólnie auto prezentuje się moim zdaniem ładnie jak na małego hatchbacka, co najwyżej tył jest zbyt obły i delikatny jak na zaostrzony w chwili obecnej przód, ale jest to uniwersalny zarzut do obu bliźniaków. Mitsubishi nie oferuje żadnych pakietów stylistycznych bez względu na półkę wyposażeniową. Zawsze też dostaje się 15-calowe stalowe felgi z kołpakami, a lakier metalik kosztuje 2300 zł. Wnętrze Colta jest za to identyczne z Renault, co oznacza moim zdaniem naprawdę dobry projekt, który z jednej strony nie jest przekombinowany i ma tradycyjne rozmieszczenie elementów sterujących, a z drugiej strony w tej swojej neutralności wypada ładnie. Całość mogłaby być tylko bardziej urozmaicona kolorystycznie, bo jest tu jak dla mnie zbyt ponuro. Te ciemne tworzywa, czy to w górnych częściach deski rozdzielczej, czy też drzwi są twarde, ale na szczęście mają przyzwoitą fakturę, to znaczy taką niebłyszczącą się przesadnie. Z miękkich obszarów mamy podłokietniki, które są wykończone koskórą i powiedziałbym, że symbolicznie tylko miękkie, no ale zawsze trochę są. Ten sam zabieg zastosowany jest na boczkach tunelu środkowego. Mamy też szarą wstawkę na desce rozdzielczej, która chociaż troszeczkę urozmaica kolorystycznie całość. Nie ma za to tutaj fortepianowej czerni, dzięki czemu można łatwo utrzymać tą kabinę w dobrej kondycji. Detale są odpowiednio precyzyjnie wykonane, nie ma większych problemów ze spasowaniem, jakichś trzasków nie usłyszałem, więc jakościowo Colt nie wyróżnia się jakoś z tłumu, ale jak na auto tego typu wypada ok. Cennik Colta w 2025 roku jest wyjątkowo prosty, bo mamy tylko dwie wersje wyposażeniowe i dwa silniki, każdy przypisany do jednej z odmian. Podstawowa wersja jawi się jako propozycja typowo do miasta ze względu na wolno ssący silnik 1.066 koni mechanicznych i osobiście postrzegam ją za pewną formę kontynuacji odchodzącego już na emeryturę modelu Space Star, który też kosztował podobną kwotę. Abstrahując od silnika, w bazowym Colcie dostaje się rozsądne wyposażenie, bo jest manualna klimatyzacja, czujniki parkowania z tyłu, czujnik też wykrywa deszcz, ponadto mamy tempomat, 7-calowe ekrany w kabinie, zatem poziom, który oczywiście szału nie robi, ale pozwala bezboleśnie użytkować ten samochód w warunkach miejskich. Wersja Invite ekranów w kabinie nie powiększa, ale wprowadza trochę przydatnych rzeczy, bo chociażby automatyczną klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami z przodu, dostęp bezkluczykowy, składane lusterka czy skórzaną kierownicę. Dodając do tego mocniejszy silnik, czyni to z Colta znacznie bardziej uniwersalny samochód, lepiej przystosowany w trasy, ale też pociąga za sobą cenę o niemal 20 000 złotych większą niż bazowa. Różnica ta w przypadku Colta jest stała, ponieważ Mitsubishi w azjatyckim stylu nie rozbudowało cennika o pojedyncze opcje płatne ekstra i do z góry ustalonych półek wyposażeniowych nie można niczego dokupywać poza lakierem. Pod tym kątem Renault oferuje lepsze rozwiązanie, bo tam kilka opcjonalnych pakietów jest do wyboru. Cenowo Clio z Coltem wypadają podobnie. Model Francuzów w wersji Techno jest niby trochę tańszy, ale Mitsubishi ma odrobinę lepsze wyposażenie, więc się to z grubsza równoważy. Testowany model oferuje za to 5-letnią gwarancję, dłuższą niż w Renault. Z drugiej strony Clio ma dodatkowo w gamie hybrydę czy turbodoładowaną benzynę bez instalacji LPG, więc jego cennik jest pod tym kątem bardziej rozbudowany. Jeśli ktoś jednak jest zdecydowany na wariant z instalacją LPG, to dostanie ją połączoną z 3-cylindrowym, litrowym silnikiem benzynowym. Podczas jazdy odczuć można, z jaką konstrukcją mamy do czynienia, bo jednostka ma bardziej warkoczący styl pracy, na wolnych obrotach zdarza jej się też wpadać czasami w lekkie wibracje. Nie jest to dla mnie nic strasznego, co uprzykrzałoby jazdę, no ale warto brać to pod uwagę.
Pod kątem osiągów dostaje się tutaj katalogowy czas sprintu do 100 km na godzinę wynoszący 11,8 sekundy, czyli z wyścigówką zdecydowanie nie ma się tutaj do czynienia. Coltem jeździłem w różnych warunkach i jak dla mnie wypada on ok, o ile ma się rozsądne oczekiwania. To znaczy w mieście można mówić o naprawdę dobrej dynamice, auto nie potrzebuje wtedy zbyt wysokich obrotów, aby sprawnie przyspieszać, więc te 100 koni mechanicznych jest w takich warunkach w zupełności wystarczające. Poza terenem zabudowanym trzeba już mocniej kręcić silnik, aby uzyskać odpowiednią dynamikę, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu i generalnie w takich warunkach te 2000 obrotów to takie minimum, jakie powinno być. Taką wartość można osiągnąć na szóstce przy około 90 km na godzinę, więc nie trzeba przesadnie bawiać się zbyt niskich obrotów. Wtedy wciąż nie ma co liczyć na jakieś ostre reakcje, ale litrowa benzyna wypada przyzwoicie i ogólnie jeśli traktuje się Colta jako samochód, który ma po prostu dowieźć do celu bez jakichś szaleństw, to dla mnie jego moc i osiągi sprawdzają się również przy wyższych prędkościach. Z silnikiem połączona może być wyłącznie manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach. Ma ona krótką i niezbyt mocną jedynkę, co przydaje się w mieście, bo wraz z lekko pracującym sprzęgłem ruszanie czy toczenie się w korkach jest ułatwione, a dynamiczniej startując można to też bez większych problemów zrobić na dwójce. Poza tym dostaje się tutaj przekładnię, która pracuje przyzwoicie, bo nie ma jakiegoś haczenia się biegów, też precyzja jest ok. Nie jest to niestety poziom przyjemności z korzystania cechujący japońskich producentów i wolałbym, aby się działa tutaj jakaś konstrukcja typowo od Mitsubishi, no ale skrzynia jest podczas jazdy neutralna. Kończąc omawianie układu napędowego, warto jeszcze wspomnieć o jego dużej zalecie, czyli fabrycznej instalacji LPG. Przy jej obecności zbiornik na benzynę mieści 39 litrów, a na gaz 32 litry. Przekłada się to na duży skumulowany zasięg, bo samochód nie jest też paliwożerny. Odpowiednio najpierw dla benzyny, a później dla gazu w Warszawie uzyskiwałem wyniki w okolicach 6 i 8,5 litra. Na zwykłych drogach poza miastem było to 5 i 6,5 litra, a na drogach ekspresowych 6 i 8 litrów. Przełączanie pomiędzy paliwami jest szybkie, można to robić przy pomocy przycisku z lewej strony kierownicy. Designem mało pasuje on do reszty kabiny, no ale swoje zadanie spełnia i to najważniejsze. Wrażenia z jazdy na benzynie i na gazie są według mnie takie same, to znaczy katalogowo na gazie jest 100 koni mechanicznych do dyspozycji, a na benzynie 90 koni, ale przyznam, podczas normalnego użytkowania trudno jest taką różnicę uchwycić. Całościowo testowany układ napędowy to ciekawa propozycja, która pozwala na tańszą eksploatację i też daje radę, jeśli ktoś chce uczynić z Colta auto trochę bardziej uniwersalne. Aktualnie omawiany model można mieć tylko z 2 silnikami, ale zaraz po premierze było ich więcej i na przykład w roku modelowym 2024 można było znaleźć też taką jednostkę jak w aucie testowym, ale bez instalacji LPG. Gdyby kogoś ona interesowała, to polecam rzucić okiem na egzemplarz oferowany w leasingu operacyjnym przez partnera VH TV, firmę Carlis Polska. Wtedy przy wpłacie własnej 20%, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30% można liczyć na miesięczną ratę wynoszącą 982 zł netto. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu w uwagach do zamówienia na stronie Wahacz Free mogą mieć Colta albo inne auto podstawione za darmo pod wskazany adres. Link do oferty jest w opisie filmu. Ekran systemu inforozrywki w Colcie wypada biednie, już pomijając małą jak na współczesne standardy przekątną 7 cali, to mamy tutaj panel kiepskiej jakości z niską dosyć rozdzielczością, też słabym kontrastem. Generalnie gdyby to był tablet w sklepie, to byłby z tej najniższej półki cenowej. Na szczęście reakcja na dotyk działa dobrze. Mamy też rozsądną szybkość działania. Pod kątem interfejsu można sobie personalizować ekrany domowe różnymi widgetami, ale nie ma ich zbyt wiele, ponieważ też funkcjonalność tego systemu jest dosyć standardowa. To znaczy mamy system audio, telefon, jakieś ustawienia samochodu i to by było z grubsza na tyle. Interfejs jest przejrzysty, nie ma problemów, aby się w tym wszystkim połapać. Przy czym wciąż najrozsądniejszym scenariuszem użytkowania tego systemu jest moim zdaniem połączenie smartfona przez Android Auto czy Apple CarPlay, co dzieje się bezproblemowo i też bezprzewodowo i wtedy wyświetlać można mapę, dla której w szczególności przydałby się większy wyświetlacz. Pod ekranem mamy rząd dotykowych przycisków, chociażby aby można było szybko wejść w ustawienia. Jeszcze niżej znajdują się już fizyczne przełączniki, a jeszcze niżej także fizyczny panel klimatyzacji oparty o pokrętła, który jest moim zdaniem wzorowy pod kątem ergonomii. Jeszcze niżej mamy matę do indukcyjnego ładowania telefonu. Ona jest wprowadzana przez wersję Invite. W jej sąsiedztwie jest gniazdo 12V, złącze AUX do oldschoolowego przesyłania muzyki oraz 2 porty USB, oba w standardzie A. Zdecydowanie chociaż jedno USB-C zamiast nich powinno być.
Rozmieszczenie przycisków na kierownicy Colta jest intuicyjne. Z lewej strony mamy te odpowiadające za tempomat, a z prawej za telefon, a także elektroniczne zegary. Sterowanie multimediami odbywa się przy pomocy joysticka za kierownicą, który ma ergonomiczną budowę, więc łatwo można się nauczyć, jak go obsługiwać. Funkcjonalność elektronicznych zegarów jest standardowa. Można sobie zmieniać widoki albo minimalistyczny, albo z informacjami z asystentów bezpieczeństwa, albo z obrotomierzem. Można też odpalić z lewej strony dodatkowe wskazania, na przykład z nawigacji, albo taki standardowy komputer podróżny, gdzie widać też, ile mamy do przejechania na aktualnie niewybranym paliwie. Po przełączeniu z benzyny na gaz albo odwrotnie zmieniają się wskazania komputera. Mamy też tutaj dwa niezależne liczniki średniego spalania. Colt ma 404 cm długości i 173 cm szerokości, więc nawet bez elektronicznych asystentów jazda nim gdzieś na ciaśniejszych przestrzeniach nie jest przesadnie trudna. Co najwyżej dosyć długie podszybie i niewidoczna maska mogą utrudniać życie, gdy się patrzy do przodu. Widoczność do tyłu jest ok. Kamera cofania, którą się dostaje w tym modelu, oferuje kiepską jakość. Chociaż jest ona wciąż oczywiście używalna, to nawet na tej półce cenowej coś lepszego mogłoby się znaleźć. Na szczęście kamera ma rozsądne pole widzenia, bez rozciągania boków, a na minus już estetyczny zaliczyłbym w niej kiepskie wkomponowanie modułu w otoczenie za sprawą garba na tylnej klapie. W mieście Coltem jeździ się bezproblemowo, bo mamy w nim lekko pracującą kierownicę i rozsądnie żwawe reakcje auta na jej ruchy, więc można bezstresowo podróżować. Jadąc szybciej, układ kierowniczy się lekko utwardza, ale wciąż jest całościowo neutralnie zestrojony i pozwala na płynną, bezstresową jazdę i pod tym kątem Colt radzi sobie bez zarzutu jak na małego hatchbacka o też nie jakiejś dużej mocy. Pod kątem zawieszenia z kolei dostaje się tutaj bardziej miękkie podejście, jeszcze potęgowane przez koła z grubymi oponami, więc znowu jak na model bez sportowych aspiracji wypada to ok. W kabinie testowanego modelu nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, zatem mamy tutaj mocno neutralne i standardowe podejście do tematu, ale również praktyczne, ponieważ wszystkie przyciski przełączniki doczekały się źródła światła, nie ma żadnych braków. Przednie światła Colta wyglądają tak jak widzicie w wersji Invite, bo w bazowym Inform nie ma pionowych segmentów na zderzakach. Gdy są one jednak obecne, to w połączeniu ze wzorem lamp głównych tworzą naprawdę wyrazisty efekt końcowy. W kierunkowskazach w lusterkach mamy LEDy, podobnie jak wszędzie z przodu. Z tyłu światła wyglądają znacznie skromniej, świeci się tylko ich zewnętrzna część, a w kierunkowskazach znajdują się zwykłe żarówki. Projekt świateł z przodu sprawia jednak, że jak na takiego małego hatchbacka, testowany Mitsubishi ciekawie się moim zdaniem po zmroku prezentuje. W przypadku świateł Colta dostaje się zwykłe statyczne LEDy, które umieszczone zostały w odbłyśnikach. Oferują one przeciętną poziomą precyzję oddzielania obszaru jasnego od ciemnego, dostaje się też w nich rozsądną moc świecenia, zatem nie ma czym się tutaj zachwycać, ale jak na takiego malucha radzą sobie one ok. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi nie mam żadnego zapasu miejsca, ale moje kolana stykają się, a nie wbijają się w oparcia, więc nie jest źle. Tak samo sytuacja wygląda nad głową, gdzie bardziej wyprostuję. To jest kontakt włosami spod sufitką, gdy mam bardziej naturalne ułożenie ciała, to już go nie ma. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie nie ma co liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik Colta z instalacją LPG ma 301 litrów pojemności, o 90 litrów mniej niż wariantu tylko benzynowego. Próg załadunkowy jest w tym kufrze niezbyt wysoki, otwór umiarkowanie duży, a kształty regularne. Po bokach z obu stron obecne są haczyki. Podłoga jest w testowanym modelu dwupoziomowa, ja pokazywałem ją w tym wyższym położeniu. Można ją sobie też tak zablokować. Pod tą już właściwą podłogą mamy, co nie powinno zaskakiwać, butlę z gazem. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu i po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się podłogę bez uskoku z lekko tylko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Mitsubishi, tworząc nowego Colta, oparło go na dobrej podstawie, bo Clio wciąż jest samochodem, do którego trudno się jakoś przyczepić. Mitsubishi względem Renault jest porównywalnie rozsądnie skalkulowane cenowo, kusi też wspominaną gwarancją, więc myśląc o małym hatchbacku, warto też je rozważyć. Czy to poszukując typowo miejskiej propozycji w bazowej konfiguracji, czy to szukając auta małego, ale które też poradzi sobie przy wyższych prędkościach, wybierając turbodoładowany silnik z egzemplarza testowego.
I to wszystko, co przygotowałem o Mitsubishi Colcie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie.